1 lipca ruszyliśmy samochodem z Dubaju do Polski, a teraz przyszła pora na ten fragment trasy, przy którym rodzina, znajomi, media, ministerstwa, a nawet sztuczna inteligencja zgodnie sugerowały, że być może należałoby przemyśleć swoje życiowe decyzje. Zapraszam też na mój Instagram, gdzie wrzucam codzienne stories z trasy. I koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. A tu ciekawostka, wyremontowali ostatni odcinek, ostatnie 15 km w stronę Iraku. No to dojeżdżamy, przekraczamy za moment granicę Kuwait i będziemy wjeżdżali za granicę z Irakiem. Trzymajcie kciuki, aby poszło sprawnie i bezproblemowo. Irak. Rok wcześniej już tędy jechaliśmy, ale widzieliśmy Irak głównie zza szyby samochodu. Kilka kontroli, jeden nocleg w Bagdadzie i dalsza droga. Tym razem postanowiliśmy zrobić coś innego. Zatrzymać się, zjechać z głównej trasy, poznać ludzi i sprawdzić, co naprawdę znajduje się za obrazami wojny, które od lat pokazuje nam świat. Nie jechaliśmy tam szukać niebezpieczeństwa. Chcieliśmy zobaczyć kraj, którego sama nazwa wystarcza, żeby większość ludzi zaczęła opowiadać nam, dlaczego absolutnie nie powinniśmy do niego jechać. I rzeczywiście, nawet sztuczna inteligencja nie była szczególnie zachwycona naszym planem, ale ponieważ byliśmy już w drodze, a Jeep nadal działał, pojechaliśmy. No i dobrze, przekroczyliśmy granicę Kuwaitu, teraz jedziemy w stronę granicy z Irakiem. Sprawdzono wszystkie dokumenty, przybito nam pieczątki i ruszyliśmy. Mały tip, ale bardzo ważny. Pilnujcie wszystkich takich karteczek, paragoników, które dostajecie na granicach, bo one są turbo istotne. Część to są jakieś customs, część to są jakieś tam wizy tymczasowe. Ciężko mi powiedzieć, nie tłumaczyłem tego z arabskiego, ale one są wydawane i później w innych okienkach są potrzebne. Także jak dostaniecie jakiś taki paragonik, to nie gnieść i wyrzucać, tylko trzymać, bo najprawdopodobniej będzie on potrzebny przy kolejnym okienku. Wjazd do Iraku nie przypomina przekraczania granicy między Polską a Niemcami. Nie zwalnia się po prostu do 30 km na godzinę, nie mija pustej wódki i jedzie dalej. Tutaj są szlabany, posterunki, paszporty. Dodatkowo nikt nie mówi w języku angielskim. A następnie ktoś sprawdza dokument, który przed chwilą sprawdził ktoś inny. Prawdopodobnie po to, by upewnić się, że od poprzedniej kontroli nic się w nim nie zmieniło. W takich chwilach człowiek zaczyna zastanawiać się, czy na pewno wziął wszystkie papiery, czy ubezpieczenie jest właściwe i czy samochód, który był doskonałym pomysłem w Dubaju, nadal jest doskonałym pomysłem, stojąc na granicy kraju znanego z kilku dekad wojen i politycznego chaosu. Tu ktoś chyba miał bardziej przykre zdarzenie na drodze. Cała procedura trochę zajmuje. Trzeba polatać troszeczkę po okienkach, ale są tutaj tacy pomagacze w tych żółtych kamizelkach, którzy latają i robią to za was. Natomiast oni też rzadko kiedy mówią po angielsku. Jakiś napiwek za to chcą, czasem próbują naciągnąć, także trzeba na to zwrócić uwagę. Czekamy, aż wróci z dokumentami. Ale w końcu szlaban się podniósł. Przed nami znajdował się Irak. Nie ten z telewizji, nie ten z nagłówki, ten prawdziwy. Wjechaliśmy, ale tym razem trwało to ponad 2 godziny. Nie wiem, czy tak zaostrzyli kontrolę w obecnej sytuacji, czy na taki dzień trafiliśmy, ciężko powiedzieć. W zeszłym roku było trochę łatwiej. Pierwszą rzeczą, która zaskakuje po wjeździe do Iraku, jest brak tego wszystkiego, czego człowiek spodziewał się zobaczyć. Nie ma płonących wraków na poboczu, nie ma ludzi uciekających w panice. Są ciężarówki, stacje paliw, sklepy, rodziny jadące gdzieś samochodami, ludzie wracający z pracy, czyli codzienność. A codzienność ma jeden poważny problem. Nie jest szczególnie interesująca dla stacji informacyjnych. Nikt nie wysyła ekipy telewizyjnej do miejsca, w którym przez cały dzień nic nie wybuchło. Dlatego świat zna Irak głównie z tych momentów, w których jego zwyczajne życie przestawało istnieć. My natomiast właśnie wjeżdżaliśmy w sam środek tej zwyczajności. Godzina 19, pięknie właśnie zachodzi słońce nad Irakiem. Do celu 3 godziny 20 minut, powinniśmy dojechać na jednym tankowaniu. Taki mamy w tym momencie krajobraz. Uwaga na Irak podczas jazdy samochodem, ponieważ a. drogi są średniej jakości, trzeba uważać na dziury pojawiające się znikąd, b. uważać na kierowców ciężarówek. To jest naprawdę masakra. Oni jeżdżą jak chcą, lewym pasem, prawym, środkowym, potrafią zajechać drogę. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, tak jakby zasnął. Natomiast czytałem o tym, widzicie? Czytałem o tym już wcześniej, bo jestem na to przygotowany, natomiast oczy dookoła głowy, pełen fokus i do przodu. Wam, że jazda w nocy w Iraku jest to naprawdę niezapomniane przeżycie. Kierowcy jeżdżą jak szaleni, robią sobie pasów ile chcemy. Nie ma oznakowania poziomego na tej drodze, więc przez to się jeszcze gorzej
jedzie, a część samochodów w ogóle nie zapala światła, jak ten ciężarówka przed nami ma tylko światła z prawej strony. Było gorąco. Ruch bywał chaotyczny, a nasz jeep, który miał do pokonania jeszcze tysiące kilometrów do Polski, zachowywał się tak, jakby nie widział w tym nic nadzwyczajnego, co było bardzo uprzejme z jego strony. Bagdad nie pojawia się powoli. Bagdad uderza człowieka natychmiast. Hałasem, ruchem, upałem, klaksonami i liczbą samochodów próbujących jednocześnie znaleźć się dokładnie w tym samym miejscu. W Europie klakson jest ostrzeżeniem. W Bagdadzie jest pełnoprawnym językiem. Może oznaczać uważaj albo jadę, nie zmieniaj pasa, właśnie zmieniam pas, przepuść mnie, nie zamierzam cię przepuścić, albo po prostu dzień dobry, ja również uczestniczę w ruchu drogowym. A jeszcze nie dodałem, że jesteśmy ciągle oślepiani przez jazdę na długich, a to z naprzeciwka, a to z tyłu. A teraz droga do Bagdadu taka się zrobiła. Dobrze, mamy auto do offroadu, nie? Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda chaotycznie. Po kilku godzinach człowiek zaczyna zauważać, że chaos posiada własne zasady. Nie są to zasady zapisane w żadnym kodeksie drogowym, ale najwyraźniej zna je każdy poza nami. Ciężarówka próbuje nas zmiażdżyć. Pozdrawiamy z Bagdadu. Właśnie się meldujemy do hotelu. Umęczeni. Jest 22:10. Nocowaliśmy w hotelu w samym centrum Bagdadu. Zdanie to brzmi znacznie bardziej dramatycznie niż wyglądało w rzeczywistości. Była recepcja, był pokój, było łóżko. Jeszcze przed podróżą nocleg w centrum Bagdadu wydawał się pomysłem wymagającym planu ewakuacji, kamizelki kuloodpornej i przynajmniej jednego człowieka o imieniu Mohamed, który zna wszystkich na każdym posterunku. W rzeczywistości zameldowaliśmy się, zostawiliśmy rzeczy i poszliśmy spać. Ciekawostka Iraku. Co jakiś czas, mam na myśli kilka, może kilkanaście razy w ciągu doby są przerwy w dostawie prądu. Czekamy na włączanie prądu, tak. Przeważnie te przerwy trwają kilka sekund. O, jak widać już wszystko wróciło. Impreza trwa dalej. Na szczęście już po meczu nic nie przegapiliśmy. Witamy Was z Bagdadu. 7. dzień naszej podróży i pierwszy dzień w Bagdadzie. Jedziemy właśnie znaleźć stację benzynową, ponieważ świeci nam się rezerwa, a następnie jedziemy spotkać się z Ibrahimem, czyli lokalsem, który jest też przewodnikiem. Udało się zatankować trochę z bólem, ale jednak nie mieliśmy irackich dinarów, ponieważ nie znalazłem w Dubaju w kantorach, w tych, których byłem. Próbowałem wypłacić gotówką z bankomatu, ale niestety nie mogłem z niewiadomej mi przyczyny. Było napisane invalid card, dlatego też musiałem płacić dolarami. Małe zamieszanie, jak to przeliczyć, jak to policzyć, natomiast udało się. W centrum Bagdadu spotkaliśmy Ibrahima. Miał być naszym przewodnikiem. Bardzo szybko okazało się jednak, że będzie kimś znacznie ważniejszym. Ibrahim nie pokazywał nam Iraku jak pracownik biura podróży. Nie recytował dat z folderu. Pokazywał nam swój kraj jak człowiek, który bardzo chce, żeby ktoś z zewnątrz zrozumiał, że to miejsce jest czymś więcej niż jego najgorsze wspomnienia. Opowiadał spokojnie, czasem żartował, czasem milkł. I właśnie w tych momentach ciszy można było zrozumieć najwięcej. W pobliżu jego domu eksplodował samochód. Siła wybuchu była tak duża, że przez 2 lata nie mógł normalnie chodzić. Jego brat został postrzelony w głowę. Przeżył, ale nigdy nie odzyskał pełnej sprawności. W Europie taka historia byłaby wydarzeniem, które na zawsze zmieniłoby życie całej rodziny. Tutaj była jedną z wielu historii. Nie wyjątkową. Ludzie mają tutaj wspomnienia, których nam trudno jest nawet sobie wyobrazić. Wspomnienia wybuchów, zamachów, strzelanin. Członków rodziny, którzy wyszli z domu i nie wrócili. I właśnie dlatego najbardziej zaskakujący był nie sam ciężar tych historii. Najbardziej zaskakujące było to, że ludzie, którzy je przeżyli, nadal potrafili spotkać obcego człowieka z uśmiechem. Pojechaliśmy zobaczyć Tak Kisra, pozostałość wielkiego kompleksu pałacowego w starożytnym Ktezyfonie, jednej ze stolic Imperiów Sasanidów. Ten budynek stał tutaj na długo przed powstaniem dzisiejszego Iraku. W takich miejscach zaczyna się rozumieć, jak krzywdząco mały fragment historii Iraku znamy. Dla większości świata historia tego kraju zaczyna się od Saddama Husajna. Tymczasem, kiedy inni dopiero uczyli się budować osady, tutaj powstawały miasta, imperia, prawa i całe cywilizacje. Współczesny Irak ma straszną historię, ale ma też historię wielką. Here, you know, Iraq make a war with Iran 8 years. Yeah. So he bring a company from Korea, Korean company, built the Cinema 3D. When you enter inside, you will see Iraqi soldier with Iranian soldier. Cinema 3D, all the war in Iran, Al-Qadisiyah war and everything. Why he built it here? Because this is the empire of the Persian. Okay.
You're crazy. I will take you some picture here. Good photographer. You see? Okay, check. One picture, $1. Po zwiedzaniu przyszedł czas na mazgów. Najbardziej znaną iracką potrawę z ryby. Właśnie Ibrahim nam załatwił wejściówkę na tyły kuchni, żeby zobaczyć, jak grilluje się rybę mazgów. Sposób jej przygotowania wygląda trochę tak, jakby ktoś połączył restaurację, ognisko i średniowieczny warsztat metalurgiczny. Ryba zostaje rozcięta, otwarta, ustawiona pionowo wokół ognia. Nie leży bezpośrednio na płomieniach. Piecze się powoli od gorąca żaru i dymu. Cały proces trwa i trwa i trwa. Co jest dość trudne, ponieważ zapach powoduje, że człowiek staje się głodny mniej więcej 3 minuty po wejściu do restauracji. Ale mazgów nie jest zwykłym daniem. Jest częścią kultury spotkania. Tutaj jedzenie nie służy wyłącznie do tego, żeby przestać być głodnym. Służy do tego, żeby usiąść razem, rozmawiać, dzielić się i upewnić się, że gość zjadł znacznie więcej niż zamierzał. The fresh fish, it's alive. So the tasty will be fresh. Zamówiliśmy wcześniej przez telefon, więc powinna być niedługo gotowa. Tak wyglądają chyba gotowe ryby. Iracki chleb, teraz będziemy kosztować. How many countries you visit? 20, 15? Like 20? This bread you will just find it in Iraq. Not any country. Okay, no, we'll Take try, small definitely. piece with the hummus. Your brain will be And lost. we became Iraqi, right? You will become Iraq. Oto nasza rybka. Okay, so enjoy. Zobaczcie, jakie fajne, świeże daktyle. Wieczorem ruszyliśmy na spacer po odnowionej części historycznego Bagdadu. Jedziemy sobie właśnie z kolegą na stare miasto Bagdad. I właśnie wtedy nasze wyobrażenie o Iraku zaczęło rozpadać się całkowicie. Było późno, ulice były pełne ludzi, kawiarnie działały, rodziny spacerowały, młodzi ludzie siedzieli przy stołach, pili herbatę i rozmawiali. Mieliśmy telefony, kamery, sprzęt. Nagrywaliśmy otwarcie, zwracając na siebie znacznie więcej uwagi niż rozsądny człowiek powinien zwracać w obcym mieście. I nie czuliśmy zagrożenia. Oczywiście nasze doświadczenie nie oznacza, że cały Irak jest bezpieczny. Nie oznacza, że należy ignorować ostrzeżenia i jechać tutaj bez przygotowania. Ale możemy opowiedzieć o tym, czego sami doświadczyliśmy. A doświadczyliśmy ciekawości, uśmiechu i ludzi, którzy byli zwyczajnie szczęśliwi, że ktoś przyjechał zobaczyć ich kraj na własne oczy. Podchodzili, pytali skąd jesteśmy, chcieli wspólnych zdjęć, witali nas. Jakby każdy turysta był małym dowodem na to, że ich kraj powoli wraca do świata. Na ulicach ludzie przygotowywali jedzenie i częstowali przechodniów. Za darmo. Była północ. Miasto nie spało. I przez chwilę trudno było uwierzyć, że spacerujemy po miejscu, które przez lata kojarzyło nam się niemal wyłącznie z zamachami i wojną. Aby zrozumieć dzisiejszy Irak, trzeba jednak wrócić do historii. Saddam Hussein przejął pełnię władzy w 1979 roku. Zbudował brutalną dyktaturę opartą na strachu, represjach i kulcie własnej osoby. Państwo kontrolowało niemal każdy element życia. Za jego rządów Irak prowadził wyniszczającą wojnę z Iranem. Później zaatakował Kuwejt. Przyszła kolejna wojna, sankcje, izolacja, bieda. A potem rok 2003. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zaatakowali Irak. Jednym z głównych uzasadnień były oskarżenia, że Saddam posiada broń masowego rażenia. Zapasy odpowiadające tym twierdzeniom nie zostały później odnalezione. Reżim upadł. Saddam został schwytany. Ale wraz z dyktaturą rozpadła się również znaczna część państwa. Armia została rozwiązana. Instytucje przestały działać. Pojawiły się milicje, konflikty religijne, zamachy, walka o władzę i w końcu organizacja, która wykorzystała chaos, frustrację oraz słabość kraju. ISIS. Patrząc z zewnątrz łatwo połączyć ze sobą dwa słowa. Irak, terroryzm. ISIS. Jakby wszystkie oznaczało mniej więcej to samo. Ale ISIS nie było Irakiem. Było organizacją terrorystyczną, która próbowała Irak sobie podporządkować. Wykorzystała słabość państwa, podziały polityczne, niezadowolenie społeczne i poczucie opuszczenia części mieszkańców. Terroryści zajmowali miasta, mordowali ludzi, wypędzali rodziny, niszczyli miejsca kultu i zabytki, wprowadzali terror. To ważne, ponieważ Irakijczycy nie byli jedynie widzami wojny z ISIS. Byli jej głównymi ofiarami. To ich miasta zostały okupowane. To ich domy przejęli terroryści. To ich bliscy zginęli. I to iraccy żołnierze, policjanci, ochotnicy oraz zwykli mieszkańcy ponieśli ogromną cenę, próbując odzyskać własny kraj. Stare miasto w Bagdadzie, zobaczcie jak wygląda, zostało odrestaurowane we współpracy z UNESCO. Celowo zostawili jeden budynek, aby pokazać jak to wyglądało wcześniej. It's messy. Messi will take over the World Cup, 100%.
We have the Christmas tree every 24 hours. Have you been in London? London, yes. Here is big surprise. This is the same stone, built it, the Watch of London, the Big Bang. The same material. So there's two Big Bang. One in Baghdad, one in London. No one has this information, just me. Because I have a lot of British friends. Say hello. Now we go to the Jewish now. What was that? Free. Free? Yeah, they will cook it and give it to the people. Beef and rice. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Babilonu. Nazwa brzmi niemal nierealnie, jak coś z Biblii, podręcznika historii albo legendy, której nikt do końca nie potrafi oddzielić od rzeczywistości. A jednak Babilon istnieje. To tutaj znajdowało się jedno z najważniejszych miast starożytnego świata. Z tym miejscem kojarzą się Hammurabi, Nabuchodonozor, Brama Isztar, wiszące ogrody i opowieść o wieży Babel. Spacerując między ruinami, trudno sobie wyobrazić, że tysiące lat temu było to centrum jednego z największych imperiów swojej epoki. Jeszcze trudniej pojąć, jak niewielka część dawnego miasta została rzeczywiście odkryta. Większość Babilonu nadal znajduje się pod ziemią. Na miejscu spotkaliśmy człowieka, który zaczął nas oprowadzać. Pokazywał mury, tłumaczył, gdzie znajdowały się poszczególne części miasta. Opowiadał o dawnych władcach i o współczesnej historii stanowiska. Nie ustalił wcześniej ceny. Nie próbował agresywnie sprzedawać nam swoich usług. Po prostu był miły i chciał nam coś pokazać. Po wszystkim chcieliśmy mu podziękować, dlatego kupiliśmy od niego niewielką pamiątkę. Po raz kolejny jechaliśmy do miejsca, w którym spodziewaliśmy się turystycznego naganiania. I po raz kolejny spotkaliśmy zwyczajną życzliwość. Asphalt. Use asphalt. This time cement concrete. This is new yellow. This yellow, this is brown. Nad ruinami Babilonu stoi pałac Saddama Husajna. Widok jest symboliczny. Nowoczesny dyktator wybudował swoją rezydencję ponad miastem dawnych królów. Saddam bardzo chciał wpisać w siebie wielką historię Mezopotamii. Przedstawiał się jako spadkobierca dawnych władców. W czasach jego rządów odbudowywano fragmenty Babilonu, często bardziej z powodów politycznych niż archeologicznych. Na cegłach umieszczono inskrypcje nawiązujące do dawnych królów, ale sławiące współczesnego przywódcę. Saddam chciał, by historia zapamiętała go jak Nabuchodonozora, ale historia ma własne poczucie humoru. Saddama już nie ma. Jego system upadł, pałac niszczeje. A Babilon, mimo tysięcy lat wojen, upadków i kolejnych władców, nadal istnieje pod nim. No wracamy, było ciepło, ale warto było, naprawdę. Mega robi wrażenie. I pałac Husajna i cały Babilon, mega, naprawdę mega. No podobno to jest odkryte może 5% z tego, co jest pod ziemią. Z Babilonu ruszyliśmy na północ, do Mosulu. Jesteśmy w drodze do Mosul, czyli całe 2 godzinki. W międzyczasie ze 4 checkpointy minęliśmy. Mega szybko, bardzo mili ludzie. Za każdym razem jak się dowiadują, że Polska, to mówią: o, I like Poland, I like Poland. Zobaczcie, już praktycznie noc, samochody praktycznie bez świateł. Czasami ktoś pod prąd jedzie. Ponownie spotykamy się z mega życzliwością Irakijczyków. Zatrzymaliśmy się na stacji, żeby zatankować, opróżnić samochód, wyrzucić śmieci i pan przyniósł nam, wręczył nam zimne butelki coli w prezencie. W Iraku gościnność nie jest marketingowym hasłem hotelu. Jest odruchem. Podczas naszej podróży obcy ludzie wręczali nam zimną wodę, kolę, zapraszali do stołu. Nie dlatego, że chcieli coś sprzedać. Nie oczekiwali pieniędzy. Po prostu widzieli podróżnych w upale. A skoro ktoś jest gościem, trzeba o niego zadbać. W kraju, którego mieszkańcy przez lata tracili tak wiele, ludzie wciąż nadal potrafią bez zastanowienia dzielić się tym, co mają.
Dojechaliśmy. Mosul, czyli miejscowość w północnym Iraku. To jest jedna z miejscowości, która została zajęta przez ISIS, a później odbita przez Irakijczyków. Podobno bardzo piękna. Jeśli Bagdad jest symbolem współczesnego Iraku, Mosul jest symbolem jego najnowszej tragedii. We have this a problem sometimes. See, this was like a bathroom. Just be careful of this side. W 2014 roku ISIS zajęło miasto. Terroryści przejęli kontrolę nad jedną z największych metropolii kraju. Mieszkańcy znaleźli się pod brutalną okupacją. Wprowadzano zasady oparte na terrorze. Ludzi mordowano, więziono, zmuszano do ucieczki. Niszczono zabytki oraz miejsca ważne dla tożsamości miasta. W 2017 roku, po wielomiesięcznych walkach, irackie siły odzyskały Mosul. Ale słowo odzyskały brzmi znacznie czyściej niż rzeczywistość. Wojna o miasto była długa i wyjątkowo brutalna. Zginęli żołnierze, cywile, całe rodziny, a duża część historycznej zabudowy została zamieniona w gruzy. W Mosulu spotkaliśmy Mumena, młodego Irakijczyka, który chciał pokazać nam swoje miasto. Zaczęliśmy oczywiście od jedzenia, ponieważ w Iraku praktycznie każda historia zaczyna się lub kończy przy stole. Wieczorny Mosul wyglądał normalnie. Restauracje były pełne, ludzie spacerowali, rodziny siedziały razem. Samochody stały w korkach, miasto żyło. A potem Mumen zabrał nas kilka ulic dalej. Tam wojna nadal była obecna. Ściany pełne śladów po pociskach, zawalona zabudowa, domy pozbawione dachów, puste przestrzenie po budynkach, w których jeszcze kilka lat wcześniej mieszkali ludzie. Nocą wszystko wyglądało jeszcze bardziej przejmująco. Za każdym z tych murów ktoś kiedyś żył, a potem przyszła wojna. Mumen nie pokazał nam ruin, by wzbudzić litość. Pokazywał je, bo były częścią prawdy o jego mieście. Ale prawdą były również restauracje, odnowione ulice, dzieci bawiące się wieczorem i ludzie, którzy po wszystkim wrócili tutaj i zaczęli żyć od nowa. Mosul został zniszczony, ale Mosul nie zniknął. Wciąż tam był. Głośny, zatłoczony, czasami chaotyczny i bardzo żywy. Następnego dnia ruszyliśmy przez iracki Kurdystan w stronę granicy z Turcją. Krajobraz powoli się zmieniał. Płaskie, gorące równiny ustępowały górom. Za nami zostawały Bagdad, Babilon i Mosul. Miejsca, które przed tą podróżą były dla nas przede wszystkim nazwami z wiadomości. Teraz każda z nich miała twarz. Ibrahim, Mumen, człowiek oprowadzający nas po Babilonie, kucharze stojący przy ogniu, ludzie, którzy podawali nam wodę. Irak przestał być abstrakcyjnym miejscem na mapie. Stał się zbiorem spotkań, rozmów, gestów i historii, których prawdopodobnie nigdy nie zapomnimy. Przejechaliśmy przez Irak samochodem na dubajskich tablicach. Zostawialiśmy go w zwykłych, niestrzeżonych parkingach w centrach miast. Spacerowaliśmy po Bagdadzie i Mosulu długo po północy, z telefonami, kamerami i całym sprzętem. I ani przez chwilę nie czuliśmy zagrożenia. Ludzie podchodzili do nas, pytali skąd jesteśmy, chcieli robić wspólne zdjęcia, a częstowali nas wodą, kolą i jedzeniem. Chcieli rozmawiać, chcieli pokazywać nam swoje miasta i przede wszystkim chcieli, abyśmy opowiedzieli innym, że Irak nie jest już wyłącznie krajem wojny. Nie spotkaliśmy również tej powszechnej niechęci do Amerykanów, której się spodziewaliśmy. W tym kraju nadal jednak toczy się trudna rozmowa o przeszłości. Są ludzie, którzy pamiętają Saddama jako brutalnego dyktatora, człowieka odpowiedzialnego za represje, wojny i śmierć tysięcy osób. Ale są również tacy, którzy mówią, że za jego rządów, pomimo strachu i zamordyzmu, istniał przynajmniej porządek. Państwo działało, był prąd, była kontrola, a po jego obaleniu przyszły chaos, zamachy, konflikty religijne i w końcu ISIS. Ibrahim opowiadał nam chociażby o dostawach prądu. W jego okolicy energia z państwowej sieci pojawiała się na kilka godzin, po czym następowała wielogodzinna przerwa. Kiedy publiczny prąd znikał, uruchamiano prywatne generatory. W efekcie ludzie płacili za energię z sieci, a drugi raz za znacznie droższy prąd z generatorów. W jednym z najbogatszych w ropę państw świata zwykły człowiek nadal musi nasłuchiwać, czy właśnie przestała działać klimatyzacja. Mimo takich problemów Irakijczycy nie wyglądali jak ludzie, którzy zrezygnowali z życia. Wręcz przeciwnie, chcą wychodzić do kawiarni, spotykać się z rodziną i przyjaciółmi, podróżować, prowadzić filmy, odbudowywać miasta i chcą,
żeby świat ponownie zaczął ich odwiedzać. Każdy turysta jest dla nich być może małym dowodem na to, że Irak przestaje być omijanym miejscem na mapie. Irakijczycy nie chcą zapomnieć o tym, co przeżyli. Tego zresztą nie da się zapomnieć. Historia taka jak historia Ibrahima, zostając człowiekiem na zawsze. Ale nie chcą również, żeby wojna, Saddam, amerykańska inwazja i ISIS były wszystkim, co świat o nich pamięta. Świat poznał Irak w momencie, kiedy płonął. My zobaczyliśmy go w chwili, kiedy próbuje żyć dalej. Nie chcę być już krajem definiowanym przez najgorsze wydarzenia swojej historii. Chcę tworzyć nowe wspomnienia, lepsze od tych, które pozostawiły po sobie wojny. Przed nami była już granica z Turcją. Kolejny szlaban, kolejne dokumenty i kolejny kraj. Ale ta granica oznaczała coś więcej. Była końcem pewnego rozdziału naszej podróży. Za nami zostawał Bliski Wschód. Pustynie, upał, wielogodzinne kontrole i kraje, o których wcześniej wiedzieliśmy głównie z wiadomości. Przed nami były góry, Turcja i długa droga w stronę Europy. Irak zostawiliśmy jednak z poczuciem, że tym razem naprawdę go zobaczyliśmy. Nie zza szyby samochodu, nie przez oprazę wojny, tylko przez ludzi, którzy pomimo wszystkiego, co przeżyli, nadal chcą żyć, podróżować, spotykać się i z dumą witać każdego, kto przyjeżdża zobaczyć ich prawdziwy kraj. Daj łapkę w górę, jeśli interesuje Ciebie podróż i zaobserwuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków.